Muszkieterowie, jedna z najbardziej tajemniczych organizacji konspiracyjnych, którą kierował charyzmatyczny Stefan Witkowski. Była znacznie skuteczniejsza od Armii Krajowej i pracowała dla brytyjskiego wywiadu. Ale była też posądzana o współpracę z Niemcami. Jak rzeczywiście było? O tym wszystkim dowiecie się z dzisiejszego filmu. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. Złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga oraz Centurion Finance ASI spółka akcyjna. Muszkieterowie to jedna z najbardziej tajemniczych organizacji konspiracyjnych, jaka działała w okupowanej Polsce. Na jej temat krąży wiele niepochlebnych plotek. Jedna z tych plotek mówi, że muszkieterowie po cichu współpracowali z Niemcami. I dlatego właśnie komendant główny Armii Krajowej miał nakazać swoim ludziom zlikwidowanie szefa muszkieterów, kapitana Stefana Witkowskiego. Ale takie plotki na temat muszkieterów już w czasie wojny rozsiewali ludzie z Komendy Głównej Armii Krajowej, z którą Witkowski był w konflikcie. Swoją drogą Witkowski nie ufał Komendzie Głównej Armii Krajowej i nigdy nie chciał się jej podporządkować. W każdym razie wyjątkowość muszkieterów polegała przede wszystkim na tym, że była ona organizacją znacznie lepiej zorganizowaną od innych konspiracyjnych organizacji, znacznie skuteczniej działała i odnosiła spektakularne sukcesy w tej działalności. Docenił to brytyjski wywiad, któremu muszkieterowie dostarczali informacji na temat niemieckich sił i ich działań. A to nie mogło podobać się dowództwu Armii Krajowej, które dążyło do podporządkowania sobie wszystkich organizacji konspiracyjnych w ramach prowadzonej akcji scaleniowej. I dlatego na temat muszkieterów powstało tak wiele plotek, które zaciemniły jej obraz działalności. Tym, który stworzył muszkieterów i nimi kierował, był wspomniany kapitan Stefan Witkowski. Postać bardzo nietuzinkowa. Witkowski był synem podpułkownika Mariana Witkowskiego, który w czasie I wojny światowej działał w polskiej organizacji wojskowej, stworzonej przez ludzi Piłsudskiego. Młody Witkowski już wtedy nasiągł konspiracją, poznając jej arkana. W 1920 roku zgłosił się do wojska i jako ochotnik walczył z bolszewikami. Po wojnie polsko-bolszewickiej powrócił do szkoły i zdobył maturę. Potem wyjechał na prestiżowe studia techniczne do francuskiej École Polytechnique w Palaiseau pod Paryżem. Najprawdopodobniej już wtedy związał się z oddziałem II Sztabu Generalnego, czyli polskim wywiadem, dla którego zaczął wówczas pracować. Zresztą młody człowiek wybierający elitarne studia techniczne za granicą, a do tego dobrze znający języki obce, nie mógł ujść uwadze werbowników naszej dwójki i nie uszedł. Będąc w Paryżu, Witkowski poznał generała Juliusza Kleberga, który był polskim attaché wojskowym i jednocześnie pracował dla naszego wywiadu. To właśnie Kleberg był we Francji oficerem prowadzącym Witkowskiego. Ten ostatni był bardzo cennym agentem, ponieważ dysponował ogromną wiedzą techniczną i potrafił ją przekładać na wnioski polityczne. Na tę umiejętność Witkowskiego jeszcze przed wojną zwrócił uwagę pułkownik Franciszek Szystowski, który w jednej z rozmów z Witkowskim zapytał go wprost:
dlaczego sądzi, że Hitler uderzy na Rosję. I Witkowski odparł wtedy, że sprzęt powozowy, ciągniki kołowo-gąsienicowe nie są budowane na drogi zachodnie, ale na bezdroża wschodnie. W każdym razie po powrocie do kraju Witkowski wstąpił do wojska. Gdy wybuchła wojna, znalazł się w samodzielnej grupie operacyjnej Polesie, dowodzonej przez generała Franciszka Kleberga, rodzonego brata generała Juliusza Kleberga. Oddział Witkowskiego posługiwał się wówczas karabinem przeciwpancernym UR, którego długość wynosiła prawie 176 centymetrów. To właśnie od paradowania z tą bronią oddział Witkowskiego zyskał przydomek muszkieterów. Ten przydomek stał się później nazwą jego organizacji konspiracyjnej. Po kapitulacji grupy Polesie żołnierze z oddziału Witkowskiego nie poszli jednak do niemieckiej niewoli. Udało im się wymknąć z rąk Niemców razem z karabinami, które nosili. Postanowili przejść do konspiracji, która to idea pojawiła się jeszcze przed ostateczną kapitulacją żołnierzy Kleberga. Pułkownik Adam Epler, który również uniknął niemieckiej niewoli, stwierdził po wojnie, że to on zaproponował Witkowskiego na szefa tej organizacji konspiracyjnej. I Witkowski bardzo szybko ją zbudował, kładąc duży nacisk na pracę wywiadowczą. Muszkieterowie nawiązali też kontakty ze sztabem naczelnego wodza we Francji. Pośrednikiem w tych kontaktach był wspomniany pułkownik Epler, który dobrze znał przebywającego we Francji generała Juliusza Kleberga. Ten ostatni, jeśli nie został członkiem muszkieterów, to na pewno utrzymywał z nimi kontakty. Witkowski zwerbował również do swojej siatki wywiadowczej wielu przedstawicieli polskiej arystokracji, która miała kontakty z elitami w wielu krajach. Jedną z takich osób, która znalazła się w siatce Witkowskiego, była hrabina Klementyna Mańkowska. Ta ostatnia nawiązała kontakty z wyższymi dowódcami niemieckiego Wehrmachtu. Mańkowska na polecenie Witkowskiego odbywała również misje wywiadowcze do Paryża i Londynu. Sam Witkowski, perfekcyjnie znający niemiecki, wielokrotnie odbywał własne misje wywiadowcze do Niemiec, przebrany w mundur generała SS Augusta von Tierbacha. Z taką legendą Witkowski mógł zdziałać wiele i rzeczywiście zdziałał wiele, zdobywając informacje, o jakich wtedy mógł marzyć każdy z alianckich wywiadów. Wiele wskazuje na to, że po upadku Francji Witkowski nawiązał bezpośrednie kontakty z brytyjskim wywiadem, pomijając w tych kontaktach rząd generała Sikorskiego. W każdym razie Brytyjczycy byli pod wrażeniem skuteczności muszkieterów. Ci ostatni jako pierwsi przekazali Brytyjczykom dowody niemieckich zbrodni na Polakach i Żydach. To również muszkieterowie poinformowali Zachód o planach niemieckiego ataku na Związek Sowiecki. Były to informacje poparte dowodami w postaci zdjęć, dokumentów i wojsk niemieckich. Brytyjczycy dowiedzieli się nawet od Witkowskiego o tym, gdzie znajdują się bazy niemieckich ubotów. Ale działalność muszkieterów zaczęła się nie podobać Komendzie Głównej Armii Krajowej. Ta ostatnia już od dawna nie ufała muszkieterom. W styczniu 1940 roku doszło pomiędzy nimi do konfliktu na tle przejęcia 500 000 złotych od kuriera pod Baligrodem, które to pieniądze miały być przeznaczone dla Armii Krajowej. Połowę tej sumy odebrali pułkownik Klemens Rudnicki i pułkownik Tadeusz Komorowski, późniejszy komendant główny Armii Krajowej. Ale drugą połowę przejęli ludzie Witkowskiego. Komenda Główna ZWZ wszczęła w tej sprawie śledztwo i skazała Marię Grocholską, kurierkę Witkowskiego, na śmierć.
W maju 1940 roku wyrok na Grocholskiej wykonał Włodzimierz Szyc, który pracował jednocześnie dla ZWZ i muszkieterów. Ten ostatni rok później sam zginął z rąk Gestapo. Pułkownik Kazimierz Leski z wywiadu Armii Krajowej twierdził po wojnie, że śmierć Szyca była wyrównaniem rachunków przez Witkowskiego na nielojalnym podwładnym. Ale największym powodem niechęci dowództwa Armii Krajowej do muszkieterów była ich zupełnie inna ocena sytuacji politycznej. Otóż, gdy Niemcy zaatakowali Związek Sowiecki i zaczęła się wojna na wschodzie, Witkowski uważał, że to Sowieci są dla nas najważniejszym wrogiem. Część polskich historyków uważa nawet, że to Witkowski wysłał swoich emisariuszy do generała Władysława Andersa, dowódcy tworzącej się wtedy polskiej armii w Związku Sowieckim. Celem tej misji miało być przekonanie generała Andersa do tego, aby był gotów do zmiany frontu i uderzenia na Sowietów. O tej misji wiadomo jednak niewiele. Wiemy jedynie, że jej uczestnikami byli rotmistrz Czesław Szatkowski, porucznik Kazimierz Montwa, podporucznik Czesław Wasilewski i podchorąży Antoni Pochowski. Wspomniani kurierzy mieli przekazać generałowi Andersowi zmikrofilmowane materiały wywiadowcze, które zostały ukryte w Mydle. Jest wielce prawdopodobne, że ta misja wcale nie dotyczyła zbudowania sojuszu z Niemcami, a jedynie nawiązania łączności z generałem Andersem. A wersja o zbudowaniu sojuszu z Niemcami była tylko swoistym przykryciem dla tej misji, na co Niemcy się zgodzili. Trudno bowiem inaczej wytłumaczyć fakt, że kurierzy Witkowskiego bez najmniejszych problemów przedarli się przez tereny zajęte już przez Niemców. Być może przywieźli oni również Andersowi informację o tym, że przybyły do okupowanej Polski marszałek Edward Rydz-Śmigły podporządkuje się władzy generała Sikorskiego i prosi go o wykorzystanie w walce z Niemcami, bo sam generał Grot-Rowecki takiego przydziału Rydzowi Śmigłemu odmówił. Ten ostatni zmarł 2 grudnia 1941 roku w dość tajemniczych okolicznościach. Na tyle tajemniczych, że nie można wykluczyć tego, że został zlikwidowany z rozkazu generała Roweckiego. W każdym razie jesienią 1941 roku Witkowski był już otwartym wrogiem dla Armii Krajowej, którego należało zlikwidować. Dokonał tego oddział egzekucyjny Armii Krajowej na rozkaz komendanta głównego generała Grota Roweckiego. Przebrani w mundury niemieckiej żandarmerii likwidatorzy z Armii Krajowej zastrzelili Witkowskiego w Warszawie 18 września 1942 roku. Sam Rowecki twierdził później, że tego wyroku nie dokonali jego ludzie, bo uprzedzili ich Niemcy, mszcząc się w ten sposób na Witkowskim za nieporozumienia we wspólnych interesach. W każdym razie pochówkiem Witkowskiego miała zająć się słynna przedwojenna aktorka Mieczysława Ćwiklińska, która blisko współpracowała z muszkieterami. Jej dom był nawet przez jakiś czas kwaterą główną tej organizacji. To ona miała również nauczyć Witkowskiego, jak zmieniać tożsamość i wcielać się w rozmaite postacie. W każdym razie do dzisiaj nie wiadomo, gdzie spoczywają szczątki Stefana Witkowskiego. Jego śmierć była końcem działalności muszkieterów. Ich agenci pracowali jednak dalej w konspiracji, ale już bezpośrednio dla brytyjskiego wywiadu. Tak było w przypadku Klementyny Mańkowskiej, która jest przez historyków dzisiaj zaliczana do piątki najlepszych alianckich szpiegów w czasie II wojny światowej. Ale tak było również w przypadku Krystyny Skarbek,
najsłynniejszej agentki Witkowskiego. Po wojnie historia muszkieterów okryła się czarną legendą. Najważniejszą częścią tej legendy była rzekoma współpraca muszkieterów z Niemcami. To oskarżenie powielali nawet ludzie z akowskiego wywiadu. Jednym z nich był pułkownik Kazimierz Leski, który nie omieszkał tego podnieść w swoich wspomnieniach. Ale Leski zawsze był zazdrosny o sukcesy wywiadowcze muszkieterów. Jest już do nabycia moja najnowsza książka Ostatnie polskie powstanie. Ta książka dotyczy antykomunistycznego podziemia. Dowiecie się z niej o tych aspektach jego funkcjonowania, o których jeszcze nie mieliście okazji usłyszeć. Jednym z nich jest rola sowieckiego NKWD w ostatecznym rozbiciu tego podziemia. Zachęcam do zakupu tej książki. Każdy kupujący otrzyma ją z moim autografem. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, pan Patryk Krupiński z Luksemburga i Centurion Finance Asi spółka akcyjna, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy, Sebastian Nastarowicz, Zbigniew Foryś oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.